Jedni Skodę Kodiaq poprzedniej generacji nazywali małym Audi Q7, inni mówili, że to duży Volkswagen Tiguan. A prawda jak zwykle leży gdzieś po środku, bo Skoda zawsze od zarania dziejów lubiła wciskać się pomiędzy wódkę a zakąskę. Jej samochody pod względem cenowym można było porównywać z nieco mniejszymi modelami konkurencji, ale pod względem tego, co dawały, z samochodami droższymi. I dostawało się po prostu więcej za mniej. I wygląda na to, że coś się zmieniło, bo nową generację Kodiaqa już nawet na stronie internetowej nazywają SUV-em klasy premium. I dzisiaj sprawdzimy, ile premium jest w Skodzie. Już sam kolor świadczy o tym, że to jest premium. Złoty! A skromne. A tak naprawdę to się nazywa Bronze Bronx, czy jakoś tak. Złoty Bronx, Bronze Bronx. Urósł nam Kodiaq. Urósł, ale nieznacznie, bo zaledwie o 6 cm go wydłużono. Platforma pozostała ta sama i rozstaw osi się nie zmienił. To nadal 280 cm bez 9 mm. Jest niższy o 4 mm, ale co ciekawe jest prawie 2 cm węższy. Te 6 dodatkowych centymetrów tutaj się znalazło. Znalazło się na końcu, czyli wydłużono mu zwis i to widać. I niestety ma to też swoją negatywną stronę, mianowicie taką, że ten tył teraz wygląda trochę jak doklejony na siłę. O ile na przykład w Volkswagenie Tayronie nowym, który jest starym Tiguanem Allspace'em, ta bryła nabrała lekkości z tyłu, bo zaprojektowano ją od nowa, to tutaj jest odwrotnie. Czyli o ile Kodiaq był ten poprzedniej generacji taki zgrabny tutaj, to tutaj sklejenie tego tyłu spowodowało, że wygląda trochę jak z plecakiem. Felgi od 17 do 20 cali, w naszym przypadku 19-calowe, ponieważ z zimówkami na letnich ma 20-calowe felgi. W zasadzie można powiedzieć, że go przemodelowano, a nie całkowicie zmieniono. Jest bardziej obły, natomiast nadal mamy dwusegmentowe reflektory. Nadal możemy mieć tutaj LEDy Matrix. Przemodelowano zdecydowanie zderzak, ale na przykład grill pozostał niemal identyczny, ma trochę inne użebrowanie i w tym użebrowaniu można mieć za dopłatą taką listwę LED. Ona akurat skromnie świeci, nie po całej szerokości, tak jak w Volkswagenach, tylko jak widzicie segmentami. Jej zadaniem jest podświetlenie delikatne tego grilla. Zderzak zyskał na przykład takie flapy tutaj i generalnie zaprojektowano go w taki sposób, aby poprawić aerodynamikę z przodu. Zarówno, żeby dobrze był dochłodzony silnik, bo tam widać ochłodnicę, natomiast jednocześnie, żeby to powietrze wpływające tutaj na przykład w obszar nadkoli czy do silnika było odprowadzone jak najdelikatniej. Tę samą funkcję pełni tutaj z tyłu ten spoiler, który zyskał dodatkowe takie wyprofilowanie w tym miejscu i dzięki temu CX całego samochodu jak na dużego w końcu SUV-a jest naprawdę imponujący, bo wynosi 0,28. Natomiast najbardziej kontrowersyjna część tego samochodu pod względem stylistyki to jest to, czyli tył. No nijak nie mogę się do niego przyzwyczaić. I o ile często jest tak, że samochody na zdjęciach wyglądają średnio albo wręcz koszmarnie, a w rzeczywistości zaczynają nam się podobać, to tu jest inaczej. Na zdjęciach wyglądało to auto naprawdę spoko. Natomiast jak zobaczyłem jego tył, to spójrzcie sami, zakrywam znaczek Skoda i może to być dowolny Chińczyk. Brakuje gdzieś tutaj jakichś proporcji, jakichś takich znaków rozpoznawczych Skody. Ostrzej tam w poprzedniku i w ogóle we wcześniejszych Skodach mieliśmy ostrzej zarysowane te tylne lampy. Tutaj stało się to wymuskane, delikutaśne. No nie. A skoro już tak porównujemy ją do tego poprzednika, to we wtorek będzie test poprzednika, czyli poprzedniej generacji Skody ze znaczkiem RS z 2022 roku i tam też będziemy odnosili się do tego nowego, bo oba samochody jednego dnia nagrywaliśmy i mniej więcej byliśmy w stanie je sobie porównać, więc już Was zapraszam na wtorkowy odcinek z używanym Kodiaqiem. To, co zmieniło się, to zmieniła się pojemność bagażnika podobno, ponieważ to wydłużenie o 6 cm samochodu dodatkowo poskutkowało 95 litrami przestrzeni bagażowej i łącznie rzekomo jest tu ich 910. Natomiast myślę, że to jest 910 w momencie, kiedy całą tę kanapę przesuwamy maksymalnie do przodu. W takim położeniu jak tutaj Skoda nie mówi, ile mamy litrów bagażnika, ale już gołym okiem widać, że jest on przestronny.
to możemy mieć podłogę trochę wyżej, możemy ją sobie jednym ruchem niżej zrzucić i to jest fajne, bo w poprzedniku trzeba było wyjąć całą podłogę, jeżeli chcieliśmy mieć większy bagażnik. Nie zmieniło się natomiast to, co jest pod podłogą, ponieważ, proszę bardzo, nadal mamy tutaj na przykład koło dojazdowe, wzmacniacz do sprzętu grającego. Mamy miejsce na lewarek, na graty, mamy gdzie umieścić gaśnicę tak, żeby się nie przemieszczała, więc rozplanowane jest to fajnie. Fajne jest też to, że mamy duże kieszenie tutaj po bokach. Fajne jest to, że mamy haczyki, ale to już nie są takie haczyki, jak mieliśmy w poprzedniku, czyli na takim relingu i przesuwane dwa po każdej stronie. Tu jest po jednym po każdej stronie. Fajne natomiast jest to, co pozostało z poprzednika, to że jednym pociągnięciem składamy sobie oparcie tylnej kanapy. Oczywiście z tej strony też to możemy zrobić i jak zrobimy, to tutaj mamy 2 metry sześcienne przestrzeni, a w zasadzie pojemności to naprawdę imponujący wynik jak na samochód, który mierzy 485 cm długości oczywiście. Gniazdko zapalniczki, poza tym jest tu jeszcze jakieś drobne haczyki, tutaj uchwyty do montażu siatki, której niestety nie ma i tutaj mamy ograniczony ten zestaw Simply Clever, tak to się nazywa, ponieważ nie mamy na przykład takich fajnych, jak mieliśmy w tym egzemplarzu używanym, który zobaczycie we wtorek, przegródek, które pozwalają nam zamocować na przykład pudełko do pizzy gdzieś tam w rogu. No dobrze, ale zobaczmy w takim razie, jak sobie umieścimy podłogę tutaj niżej, jak będzie sytuacja z walizkami wyglądała. Kanapa, tak jak mówiłem, maksymalnie przesunięta jest do tyłu, ale nie ma maksymalnie pochylonych oparć. To, co nam tutaj przeszkadza w tym momencie, to to. To nie jest na płasko niestety ułożone i wydaje mi się, że inaczej nie da się tego zrobić. No nie da się inaczej tego zrobić. No dobrze, na potrzeby testu wyjmijmy to, żeby móc walizki dalej tam wepchnąć. Teraz jest trochę lepiej. Tak jest. Teraz też jest dobrze. Jest pięknie. Tu jeszcze wchodzi nam kabinówka. Tu nam wchodzi druga kabinówka. Tu jeszcze zobaczcie, ile jest przestrzeni na jakieś plecaczki, jakieś szpargały. Zasuwamy roletę. To, co jest fajne w rolecie, to to, że nam zakrywa idealnie tutaj po bokach ten bagażnik i tak samo ta półka dochodzi idealnie tu, do tego miejsca w tej rolecie i nawet jeżeli ktoś nam zerka przez boczne szyby albo z tyłu przez szybę, to nie zobaczy, czy coś jest w bagażniku. Petarda. Naprawdę super. Jeżeli to dla Was za mało, chociaż trudno mi uwierzyć, żeby tak było, to możecie wymontować sobie roletę. Ona normalnie, jak wieziecie podłogę tą wyżej, to tutaj wchodzi, to fajne, ale oczywiście możecie ją zostawić w razie potrzeby w domu. I wówczas takie walizki, te duże, sobie umieszczacie na przykład w ten sposób. Jedną tu. No, ta troszkę jest za szeroka. Trzecia. Tu, zobaczcie, ile tu jeszcze jest przestrzeni. 3 wielkie walizy, 2 małe. Normalnie, na spokojnie wejdą Wam 4 duże, 2 małe i jeszcze dorzucicie gdzieś tam jakieś plecaki. No i wtedy wiadomo, że to zamyka się bez problemu. Jeszcze o poziom wyżej weszła Skoda, jeżeli chodzi o praktyczność i możliwości załadunkowe Kodiaka. Ciutkę wyżej mogłaby się otwierać klapa, już jest maksymalnie teraz podniesiona, bo można tutaj grzmotnąć się o to niestety solidnie, chociaż jest obudowane szczęśliwie plastikiem, więc guz nie będzie duży i nie będzie długo bolał. Fajnie umiejscowiony trójkąt, 2 LEDy, które Wam podświetlają nie tylko to, co jest w bagażniku, ale też to, co ustawicie sobie na przykład tutaj przy zderzaku. I fajnie, że przez tą pochyłość tutaj nawet można się trochę schronić przed deszczem. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o tylną kanapę. Nadal jest tutaj wpyte miejsca, zarówno na stopy, jak i na kolana, jak i nad głową w momencie, kiedy nie ma szklanego dachu. Gdy on przychodzi, to tutaj mamy takie zgrubienie, gdzie zwija się roleta i już wtedy wysokim osobom ogranicza miejsce nad głową. Oczywiście dodatkowo możemy sobie pochylić to tylne oparcie. I to po obu stronach oczywiście. Duży plus za dzieloną kanapę w proporcjach 40, 20, 40, bo możecie sobie przewozić dłuższe przedmioty i to
łatwo, prosto się składa. Podłokietnik z otwartymi uchwytami na kubki. One nie są zbyt duże, nie wszystkie tutaj butelki czy nawet puszki się zmieszczą. Kieszenie fajne tutaj w przednich fotelach, bo podwójne. Tu na przykład można wrzucić sobie telefon komórkowy i będzie delikatnie go widać. On nigdzie tam głęboko nie poleci, tylko no, będzie tak sobie delikatnie wystawał. Podwójne gniazdo USB-C, gniazdo zapalniczki i tutaj jeszcze trzecia strefa klimatyzacji z możliwością podgrzewania skrajnych foteli. Nawiewy oczywiście też są. ISOFIXy. Łatwo dostępne. Jak potrzebujecie jeszcze więcej miejsca na bagaże, to przesuwacie sobie fotele do przodu. Jak macie dzieci, które mają kikuty zamiast nóżek, to podjeżdża tylko w ten sposób, to wtedy jest mniej miejsca tu, ale więcej tam. I tam też można mieć trzeci rząd siedzeń za 5100 zł. Wtedy fotele chowają się w podłodze. Bagażnik oczywiście ma mniejszą pojemność, jeszcze mniejszą ma w momencie, kiedy zamówicie sobie wersję plug-in, bo wtedy ona kurczy się tam do 700 paru litrów. Ale jest naprawdę, jeżeli chodzi o przestronność, wybitnie dobrze. Nie jest niestety wybitnie dobrze, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Bo jak sobie tak patrzycie, to mówicie: wow, Skoda, wreszcie nie szare, wreszcie nie czarne, tylko ładna brązowa skórka, wreszcie jakieś fajne detale, fajne inkrustacje, fajna faktura tego wszystkiego. No więc w kamerze, na zdjęciach wygląda to wszystko faktycznie bardzo, bardzo dobrze. Zobaczcie, jaka fikuśna, ładna klameczka. Wygląda dobrze, dopóki nie zaczynacie tego dotykać, w to stukać i w to pukać. Bo to może się wydawać wszystko obłożone skóreczką. Nawet jeżeli sztuczną, to jednak skóreczką. Ale de facto to wszystko jest po prostu plastikiem. To jest tylko miękkie. Tutaj, w tej części rzeczywiście ugina się pod palcem, ale nawet ten szef, który tutaj jest, to jest szef łączący miękką część z takim plastikiem, tylko pokrytym takim jakby gumowanym materiałem. Chociaż jak tego dotykacie, to wydaje Wam się, że to jest plastik. To wszystko to ładnie wygląda, ale wszystko to jest plastikiem. Co gorsza, jest plastikiem, który tutaj na tych tylnych drzwiach jeszcze jest w miarę fajnie zmontowany. Ale zobaczcie, co zaczyna dziać się tutaj. To wszystko chodzi, to wszystko lata, to wszystko ma nierówne szpary, nierówne szczeliny. Siedzicie za kierownicą i widzicie, że tutaj to łączenie, zobaczcie jak to odstaje, jest po prostu nierówne, brzydko wygląda. W dodatku dźwięki, jakie gdzieniegdzie ona z siebie wydaje, są naprawdę niepokojące. To, zobaczcie, w poprzedniku tutaj było wyłożone normalnie taką pianką i w ogóle się nie uginało. Tutaj to wszystko pracuje, nawet ta część tutaj odchodzi od tego podszybia. Na szczęście słupki przymocowano solidnie. Natomiast mówię, dużo jest tutaj tych materiałów, które niestety przy bliższym kontakcie tracicie entuzjazm, tak bym powiedział. Nawet tu, zobaczcie, nie? Tu prosta taka rzecz. Zaraz powie ktoś, no przecież nikt tak bąku nie szarpie i tych samochodów nie dotyka tak jak ty. Ale jak kupujecie furę Skodę jak kupujecie za 250 000 złotych, no to już naprawdę macie prawo oczekiwać, że to będzie porządne i fajne. A to niestety w wielu miejscach takie wcale nie jest. Zobaczcie, jak na przykład wygląda skóra na fotelach w nowym samochodzie. On ma niespełna 20 000 kilometrów przebiegu, kilka miesięcy. A tutaj to już jest w ogóle dramat. Trudno inaczej to nazwać. Pokrętła. To jest taka nowa specjalność Skody, można powiedzieć. Już włączam, już pokazuję. Widzicie, bo tutaj macie fajne wskazania klimatyzacji i rzeczywiście jak sobie klikniecie, to możecie włączyć sobie podgrzewanie fotela. Tak możecie sobie zwiększyć nadmuch. No spoko, nie? To środkowe albo może regulować głośnością, albo może też siłą nawiewu, albo znowu głośnością, znowu, Jezu, jak na tych trybów, a to co to jest? Ciepłe, i wtedy tutaj się wyświetla, tak? Czyli tu jest 1,
wskaźnik, ale tu jest drugi wskaźnik, więc musicie patrzeć jednocześnie na to i możecie sobie patrzeć na to. Tutaj jest głośność, a gdzie trybów jazdy nie ma, tak? Tutaj siła nadmuchu, a tutaj którą strefę chcecie sobie uruchomić? No, mówiąc krótko, lepiej wcisnąć auto i tak to pozostawić. Nic nie grzebać, nic nie zmieniać. Szczęśliwie fizyczne przyciski pozostały do na przykład podgrzewania przedniej i tylnej szyby. Ale zobaczcie no też, jak to wszystko przymocowano. Zobaczcie, każdy z tych pokręteł lata. Ponieważ w naszym egzemplarzu trafiło pod nią to, co w Volkswagenach zawsze lubiliśmy, a przynajmniej co zawsze szanowaliśmy, czyli diesel 2 litry TDI, w naszym wydaniu 193 konie mechaniczne i 400 Nm, jest jeszcze wersja 150-konna. Pożeniono tutaj ten nasz motor z napędem na 4 koła, oczywiście opartym na sprzęgle wielopłytkowym Haldex, który jest w stanie na tył przerzucić do 50% mocy i momentu obrotowego, no i skrzynia 7-biegowa DSG. Zaleta: brak mild hybryda, czyli mamy tutaj porządną, prawilną, wysokoprężną technologię Volkswagena, która powinna być w miarę dynamiczna i mało palić. Oczywiście to nie jedyny silnik, jaki jest... O kurna, quality first. No gdzie nie spojrzeć, to powiem Wam, cuda są. I tu z drugiej to samo, tak? Nie no, na pewno jest to trudno usunąć. No, o, za to Simply Clever nam się podoba. Takie rozwiązania bardzo lubię w tym Simply Clever. Czyli kołnierzyk i niczego nie porozlewacie, żeby nie zabrudzić komory silnika, bo przecież widać, że jest bardzo czysta po tym małym przebiegu. To jest ta aerodynamika słynna, która powoduje mniejsze opory powietrza tutaj i nic nie leci pod maskę, jest tam czyściutko. Klaus Celmer, czyli szef Skody, jak była premiera tej drugiej generacji Kodiaka, to powiedział, że to jest taki nowy design, modern, solid. No ja bym powiedział, że to jest bardziej modern shit w niektórych miejscach. Rzeczywiście wygląda fajnie. Naprawdę na zdjęciach jak patrzycie, to mówicie wow, super, szycia, ten brąz, te wstawki. Natomiast to jest wszystko niestety w dużej mierze tandetne i plastikowe. Natomiast jest też bardzo praktyczne w wielu miejscach, ponieważ tutaj mamy podwójną ładowarkę indukcyjną. Przez to, że przeniesiono lewarek do zmiany przełożeń tutaj przy kierownicy znalazł się, to tutaj jest dużo przestrzeni na różnego rodzaju szpargały. Żadnych przycisków za to. Tu jedna półeczka. Jak to przesuniemy, to możemy 4 napoje łącznie przewozić. Tu na monety, tu jakaś półeczka. Tutaj też się znalazła półeczka. Tutaj 2 gniazda USB-C. Tutaj mamy roletki, które mogą to wszystko nam zasłonić i wtedy wygląda to całkiem ładnie i elegancko. I tutaj jeszcze jest głęboki dosyć, chociaż niewielkich rozmiarów, jeżeli chodzi o obwód podłokietnik, znaczy schowek pod podłokietnikiem, a sam podłokietnik pracuje zarówno wertykalnie, jak i horyzontalnie i to lubię, bo można idealne miejsce znaleźć sobie na łapy na kierownicy i jednocześnie mieć je podparte. Fajna kierownica, już takie były kierownice w wersjach poliftowych poprzedniej generacji. Bardzo mi się podoba układ tych przycisków, podoba mi się też to, jak estetycznie wyglądają cyfrowe zegary i bardzo ładnie wyświetlają wszystko to, co powinny. Możecie oczywiście zmieniać sobie tutaj, konfigurować je. Podgrzewanie kierownicy mamy też oczywiście już nowe multimedia. Można, w standardzie jest tutaj 10-calowy, a ten nasz opcjonalny 13-calowy ekran. No i to wszystko też już przypomina trochę systemy multimedialne w tych najnowszych Volkswagenach, więc wygląda to całkiem nieźle i jest dosyć proste do nauczenia się w obsłudze. Na szczęście, tak jak powiedziałem, klimatyzacja jest tutaj na oddzielnym panelu. Hold to sync, żeby synchronizować. Można sobie ustawić grzanie dupki. Jest też pani Laura. Laurze można mówić, co się chce robić. Hej Laura! Asystent głosowy jest obecnie ograniczony. Dobrze wiedzieć. No więc na pierwszy rzut oka wygląda na podobny do tych Volkswagenowych system multimedialny, ale w rzeczywistości jest trudniejszy w obsłudze, przynajmniej jeżeli chodzi o taki pierwszy rzut oka, pierwsze spotkanie z tym.
działa wolniej, lubi się zawiesić, ale pewnie jest to wszystko i tak do ogarnięcia. O, masażyk mam, o, i to jaki fajny! O, jak ma, jo! I wśród tych masaży mamy sporo opcji, bo zobaczcie, ile jest programów. Fale plecy, fale lędźwie, fale ramiona, okręgi, głaskanie, klepanie, oklepanie. Oj, wyklep mnie. Skoda, wyklep mnie. O. I 30 minut maksymalnie, intensywność też można sobie ustawić. Bardzo fajne, super i naprawdę porządnie to czuć. Na plecach, na dupce nie. Fotele tutaj mamy takie komfortowe, z funkcją regulacji, nawet podnóżka tutaj, więc można go wysunąć i naprawdę są bardzo wygodne. Słuchajcie tego. Nie mogę użyć innego słowa. Przepraszam Was bardzo. To jest koszmar. To jest nowy samochód i to jest koszmar. Jechaliśmy tu... zresztą obejrzycie we wtorek. To jest koszmar. To auto się kupy nie trzyma. Ono jest zrobione na plastelinie, na bibule i na kleju do tapet. Tu wszystko trzeszczy. Tu trzeszczy, tu trzeszczy, tu trzeszczy, tam trzeszczy. Dobra. Coś tutaj z naszego sprzętu na pewno też. Ale to auto po prostu wydaje z siebie dźwięki i słychać te dźwięki bardziej niż to, co jest tam pod maską, czyli ten diesel. Ten dla odmiany pracuje cudownie. O ile kiedyś te silniki diesla Volkswagenowe, szczególnie na pompowtryskiwaczach, okrutnie hałasowały, klekotały, trzęsły całym samochodem, to tutaj w tym wypadku mamy już jednosteczkę, która wręcz przyjemnie mruczy. I to nieważne, czy jedziecie i macie 1500 obrotów, czy na przykład mocniej wciśniecie pedał gazu i zaczniecie mocniej przyspieszać. Oczywiście słychać, że to jest diesel, że to jest silnik wysokoprężny, pędzony olejem napędowym, natomiast w żadnym wypadku nie jest to dźwięk głośny, a już na pewno nie jest drażniący uszy. W takim zakresie użytecznym obrotów, kiedy macie najwięcej tego momentu, czyli od 1600 w górę, naprawdę bardzo przyjemnie, fajnie brzmi i świetną ma tę elastyczność. Zobaczcie, 1600 obrotów mam, ja mu daję gazu, on nawet nie redukuje biegu, a delikatnie trzymam nogę na tym pedale gazu, tylko sobie ładnie, dynamicznie go ciągną te newtonometry do przodu. Więc te wrażenia i słuchowe, i z takiej normalnej jazdy z tego diesla są super, natomiast wrażenia odsłuchowe z tego, co dzieje się we wnętrzu na gorszej drodze są niedopuszczalne. Nie pamiętam, żeby któryś samochód, czy to z nowych, czy z używanych, których ostatnio sporo testujemy, tak trzeszczał, tak skrzypiał, wydawał z siebie takie dźwięki. Szczerze, nieporozumienie. Natomiast zawieszenie standardowe, które tutaj mamy, czyli zwykłe amortyzatory, zwykłe sprężyny, wielowahacz z tyłu, a z przodu kolumna MacPhersona, naprawdę daje radę. Jest opcjonalnie zawieszenie aktywne, DDC, które się nazywa, natomiast absolutnie bym w nie nie celował, bo już to gwarantuje Wam i przyzwoitą kontrolę nad samochodem i bardzo przyzwoite wybieranie nierówności. Nie jest to taki typowy komfort, jak w wielu SUV-ach, że przepływacie nad tymi nierównościami, no ale znaleziono tutaj właśnie złoty środek pomiędzy względnym komfortem a dobrym prowadzeniem, że ciągle czujecie, co dzieje się z samochodem, macie taką pewność bezpieczeństwa, poczucie pewności bezpieczeństwa, gdy nim kierujecie. No więc w naszym Kodiaqu nie ma trybów jazdy. Kiedy są tryby jazdy, to tutaj to pokrętło ma jeszcze dodatkową funkcję, czyli ustawianie nim trybów jazdy. W naszym, jako że nie mamy mild hybryda, nie mamy aktywnego zawieszenia, to nie ma sensu trybów jazdy stosować, bo możemy sobie jedynie skrzynię biegów wrzucić w S i wtedy jedziemy. O! Wtedy wtryskiwacze więcej tego paliwa tam pompują, jak mamy S i on szybciej jedzie. I jak wyprzedzimy, to se wracamy do D. No nawet spoko rozwiązanie, bo co, w Eco jak wejdziecie, no to on i tak nie będzie wyłączał silnika, bo nie ma takiej opcji w momencie, kiedy nie mamy układu mild hybrid. I tak nie żegluje. Więc w sumie rzeczywiście to pokrętło jest wtedy zbędne. Bez sensu to pokrętło. Teraz chciałem pokazać Wam, jak audio gra. No i niestety niechcący sobie zwiększyłem natężenie klimatyzacji, więc teraz muszę znowu włączyć auto i teraz tutaj sobie przeklikać się do głośności. Ale zapomniałem się przeklikać do głośności i ciepłe ręce sobie włączyłem.
No to jeszcze raz naciskam. Dobra, teraz zamknij. O to i... Jezus Maria. O, jest głośność. Znalazłem w końcu. Super, nie? Natomiast taka normalna, spokojna jazda po dobrej drodze tym samochodem to jest po prostu przyjemność. On relaksuje. Tutaj dobrze gra muzyczka, tutaj Was masuje, jest dobrze wyciszony i od słupków, i od lusterek przy 90-100 na godzinę to absolutnie nic nie słychać. Silniczek gdzieś tam mruczy sobie. Jak położycie nogę nawet delikatnie na pedale gazu, to on od razu zaczyna jechać. Nie ma tutaj żadnego laga, on nie wchodzi w tryb żeglowania, nie wyłącza silnika i w dodatku, jak go raz przegazujecie, to on jeszcze przez chwilę zostaje na wyższych obrotach, a nie wrzuca wyższy bieg. Więc jazda jest zaskakująco dynamiczna. Często samochody, które mają po 400-500 koni są dzisiaj tak zdławione przez normy, przez mild hybrydy i całą resztę tego ustrojstwa, która dba o to, żeby w testach wyszła jak najmniejsza emisja CO2, że sprawiają wrażenie ospałych, mułowatych, jakby ciągnęły za sobą kotwicę. A tutaj absolutnie czegoś takiego nie ma. Kładziecie nogę na pedale gazu i on zawsze chce jechać. Takie sprawia wrażenie ten diesel. I za to naprawdę duży plus. I jazda teraz tymi bocznymi drogami, proszę. 10 km prawie przejechaliśmy, średnia 70 na godzinę, bo tu wiocha, tam ograniczenie, ale polecieliśmy też 90 i 100, 5,8 litra paliwa. Fajnie, ładnie. Zasięg nam w tym momencie pokazuje 790 km. W praktyce, jak będziecie naprawdę muskali, lizali ten pedał gazu, no to jesteście moim zdaniem w stanie osiągnąć wynik zbliżony do 1000 km. Zbiornik paliwa ma około 60 litrów, natomiast pytanie moje jest takie, ile będziemy teraz używali sobie jadąc 120 na godzinę naszym testowym odcinkiem. Lepiej została na pewno wyciszona w stosunku do poprzednika. Silnika w ogóle tutaj nie słychać. To jest niesamowite. Wydechu tym bardziej. To duży plus, ale też jest nieźle wyciszona od podwozia i od szumów wiatru. Ewidentnie zastosowano więcej materiałów wygłuszeniowych i w podwoziu, i tutaj na przykład w słupkach A. Żeby nie było, poprzedni Kodiaq nie był głośny. Nie jest głośny nadal, jak kupujecie używany, ale tutaj mam wrażenie, że jest jeszcze trochę lepiej pod względem tego wyciszenia. No, biorąc pod uwagę fakt, że po tym betonie jedziemy, to naprawdę fajnie. Zobaczcie, wjeżdżamy na asfalcik. Wow! Tu na szczęście ten panel jest obity miękkim materiałem, miękką tą gumą, bo to nie jest skóra, więc jak trzymacie sobie tutaj kolano, to faktycznie nie grozi Wam to, że sobie to gdzieś obijecie, że się zranicie, że zrobicie sobie sińca, czy że po prostu będzie to niekomfortowe. Nie, jest to wygodne. Natomiast sama pozycja za kierownicą jest dosyć wysoka, chociaż moja głowa na to nie wskazuje, bo dużo mam tu przestrzeni, a fotel jest maksymalnie opuszczony, to nie obraziłbym się, jakby jeszcze o kilka centymetrów można było go opuścić. Ale to kwestia tego oczywiście, że ja przy moim wzroście i przy zamiłowaniu do niższych samochodów wolę siedzieć niżej, więc wolałbym i w SUV-ie mieć niższą tą pozycję. Niemniej jak ktoś kupuje SUV-a, no to właśnie mówi się, nie no, pozycja siedzenia to taka wysoka, fajna, mnie to odpowiada. I widoczność na przykład w tym aucie jest zaskakująco dobra, bo te słupki tutaj nie są zbyt masywne, bo to okienko tu pociągnięto aż tam daleko i zrobiono tu taki trójkącik, ponieważ lusterka są przymocowane nie właśnie w tym miejscu, czy do drzwi, czy do słupka, tylko są przymocowane nisko, tam poniżej do karoserii, więc tutaj ten nawet jest taki malutki prześwit. Boczne szyby o dużej powierzchni, nawet te szyby z tyłu, które są od strony bagażnika, też poprawiają widoczność, więc jest naprawdę nieźle pod tym względem. No i taka spokojna jazda 115-120, zobaczcie jakim wynikiem się potrafi zakończyć. 5,3 litra. W SUV-ie, który ma prawie 5 metrów długości, no dobra, nie prawie 5 metrów, tylko ponad 4,80 m. Segment D, tak zwany. Bardzo dobry wynik. Czyli jak 5 litrów spalacie i upieracie się, że nie będziecie jechali szybciej niż te 120 na godzinę, to spokojnie na jednym baku robicie tutaj 1000-1100 km, jeszcze zostaje Wam delikatna rezerwa. Naprawdę szacun za to. Oczywiście szybsza jazda z załadunkiem, dynamiczniejsza, będzie oznaczała wzrost tego zużycia. 7-8 litrów
obstawiałbym, że to będzie miasto, to będzie 8-9 litrów, jak pojedziecie 140, 150, 160 na godzinę, no to już też to będą wartości 7-8 litrów, ale i tak całkiem niezłe, jak na samochód tych gabarytów. Więc po raz kolejny diesel udowadnia, że potrafi długo i potrafi daleko i potrafi oszczędnie. A zobaczymy teraz, czy potrafi też dynamicznie. O, nawet zamielił kołami przez chwilę. No nie jest to bestia. Ło! Kurwa! Dali nam chyba 150-konną wersję. Naprawdę. Dali nam 150-konną wersję, jestem przekonany, bo nawet mieli przednimi kołami. Czyli napęd naprzód. 10,6. Poczekajcie, ja muszę to zweryfikować. PY 97878, czy taką mamy rejestrację? 9787. No tak. Nastąpiła pewna pomyłka i jestem Wam winien pewne wyjaśnienie, ponieważ przysłano Wam specyfikację samochodu PY 97878 z takim numerem rejestracyjnym. Natomiast otrzymaliśmy samochód z numerem rejestracyjnym PY 9787, ale końcówka 6. Czyli nie mamy tutaj diesla 193-konnego, tylko mamy diesla 150-konnego i nie mamy napędu na 4 koła, tylko mamy napęd na przednią oś. Dziękuję za uwagę. Ale zgadza się przynajmniej DSG i kolor się zgadza, jak widzieliście. O proszę, też taki złoty, piękny. No, brawo. Ale to zobaczcie, to wiecie co? To jestem w szoku. Bo przy takim starcie to auto faktycznie nie robi wyniku imponującego. Ale jak jechałem tam w trasie, to naprawdę każde wciśnięcie pedału gazu powodowało, że on się budził do życia, że chciał jechać, że te newtonometry go tam pięknie ciągnęły. Więc wow! To wrażenia, powiem Wam, jak na auto 150-konne i tak są super, więc jeszcze raz dla porządku test przyspieszenia Skody Kodiaq 2.0 TDI 150 koni, napęd naprzód. Stąd też pewnie tak niskie to zużycie paliwa, no bo 2 litra, jak nam wyszło przy 120, myślę, że wersja z napędem na 4 koła miałaby jednak wyższe. Tam może nie o pełen litr, ale 0,7, 0,8, coś takiego. No, a 150-konna ma 10 sekund, 10,3 teraz. Nie wiem ile w katalogu. Sprawdzić sami musicie i ocenić, czy to dużo czy mało. Natomiast fajna średnica zawracania, bo tutaj cyk na raz się łamiemy, co nie jest oczywiste zawsze. Niemniej oczywiście wolałbym, żeby to były 193 konie mechaniczne. Żeby to były te 7,5 sekundy do setki, czy tam 7,8. Co ciekawe, ta 193-konna jest o 7 koni słabsza niż poprzednik poliftowy i on robił setkę o 1/10 sekundy szybciej. Ale ten jest szybszy, a czy nie ten, tylko ten 193 konie, bo jedzie 220 na godzinę, a wcześniejsza 200-konna jechała tylko skromne 218. Jakbym się nie przejechał tym 150-konnym, to bym stwierdził, że ten silnik jest za słaby do tego samochodu, ale naprawdę wcale tak nie jest. Jeżeli nie oczekujecie jakiejś spektakularnej dynamiki, to te 150 koni, a przede wszystkim te newtonometry, które tutaj mamy, subiektywne odczucie dają takie, że to auto jest po prostu dynamiczne. No i oczywiście na to wpływ ma też ten brak mild hybryda, brak tutaj innych urządzeń, które by go spowalniały, fajna praca skrzyni biegów, tej 7, nie wiem czemu tu pokazałem, 7 DSG, to, że nie mam trybu żeglowania, że on nie wyłącza silnika, to wszystko powoduje, że naprawdę on sprawia wrażenie dynamiczniejszego niż wskazywałyby suche dane techniczne. 193 konie natomiast na pewno już dostarczają nie tylko takiego poczucia, że jedziecie dynamicznie, ale że nie, no żartuję oczywiście, ale dają poczucie takie, że macie większą dynamikę samochodu, choć pewnie też okupioną trochę wyższym spalaniem. Myślę, że jakieś 0,5 może do 0,8 litrów paliwa. No ten definitywnie odwdzięcza się skromnością, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na to paliwo, bo 60-litrowy zbiornik paliwa wystarczy Wam na 1000 km, jak nie macie ciężkiej nogi. I przechodząc do podsumowania. To jest fajne auto. W cholerę przestronne, możliwości załadunkowe bagażnika gigantyczne, na tylnej kanapie miejsca
tyle, co w żadnym innym aucie tego segmentu. Fajne rozwiązania te simpli cleverowe, przemyślane, praktyczne, logiczne, dużo skrytek, schoweczków, intuicyjne dosyć w obsłudze, może poza tymi multimediami, których trzeba się po prostu nauczyć, ale da się to zrobić. To nie jest tak, że będziecie się w tym jakoś strasznie gubili. Wystarczy, że jak kupicie taką nową Skodę, usiądziecie na godzinkę i już wszystko sobie dopracujecie tak, że jadąc będziecie robili to wszystko odruchowo. Natomiast jestem przerażony jakością wykonania tego samochodu. Na zdjęciach, na filmach, nawet w tym materiale wszystko może Wam się wydawać bardzo ładne, fajne, ale jest to po prostu tandetne, plastikowe i złej jakości. To jest najgorsze. I źle pomontowane jest to, co jest jeszcze gorsze. Skrzypienie, trzaski podczas jazdy po nierównej drodze, ta skóra, która po tak krótkim czasie już się tak pomarszczyła. Tutaj zobaczcie, dotykałem na początku testu palcami i teraz zapaliliśmy światło. Zobaczcie, jak ona już wygląda w tym miejscu, gdzie ją tak ugniatałem. Ona już w tym miejscach się pozagniatała. To jest tragedia, ta tapicerka. Więc jestem tym rozczarowany, bo poprzedni Kodiaq robił pod tym względem dużo lepsze wrażenie. Lepiej poskręcanego, solidniejszego, porządniejszego. Nie był tak finezyjny, tak fikuśny. Niestety, żadne to Modern Solid. Jest to może modern, jeżeli chodzi o design, natomiast jest to shit, jeżeli chodzi o jakość wykonania. A teraz dochodzimy do rzeczy jeszcze gorszej, ponieważ dochodzimy do ceny. W 2020 roku podstawowy, najtańszy Kodiaq kosztował 109 tysięcy złotych. Dostawaliście za te pieniądze kawał porządnego wozu. Minęły 4 lata od tamtego momentu i za podstawowego Kodiaqa, tego nowej generacji, pewnie trochę lepiej wyposażonego, ale w zasadzie niezmienionym silnikiem, trzeba zapłacić nie 140, nie 150, nie 160. 178 tysięcy złotych. Nasz diesel 150-konny to już 190 tysięcy złotych z napędem naprzód. Ta wersja, jaką tutaj mamy, która ma wszystkie te skóreczki, która ma wentylację, która ma masażyk w fotelu, jest po prostu dopasiona, kosztuje 270 tysięcy. Tak. Około 250 tysięcy złotych. 250 tysięcy złotych, 250 000 złotych za Skodę. 150 koni, 2.0 TDI z napędem naprzód. Bo gdyby miała napęd na 4 koła i 193 konie, to kosztowałaby 270 tysięcy złotych. I co wy na to? Super! Good price, my friend! Super, nie? Good price, my friend! Für Skoda! Ja! Kiedyś ceniłem Skody i wiele osób tak miało za to, że dają dużo za mniejsze pieniądze niż u konkurencji. No teraz mam wrażenie, że jest odwrotnie. Ja rozumiem, że to zostało fajnie zaprojektowane, ładnie wygląda, ale to auto nie powinno w żadnym wypadku tyle kosztować. Mógłbym przymknąć na te niedoróbki oko, gdyby to było, nie wiem, 200, 220 nawet tysięcy złotych za taką wersję. Ale Skoda za 260 czy 70 tysięcy złotych? Ludzie, to już bym wolał naprawdę choćby Kię Sorento znacznie lepiej zrobioną. 7-osobową Toyotę Highlander, znacznie lepiej poskręcaną. Jest po prostu dużo więcej dzisiaj samochodów, które dają Wam tyle dokładnie co Skoda, albo może nawet więcej, tylko dużo racjonalniej jest na nie wydać pieniądze niż na to auto. I przykro mi. Ale przykro. To jest żenujące. SUV klasy premium? Naprawdę? Weźcie to, usuńcie ze strony, nie róbcie se wstydu.